Jeśli jesteście przesądni, to musicie wiedzieć, że nie wolno wam wymawiać pełnej nazwy tej opery Giuseppe Verdiego, bo może to przynieść nieszczęście. La Forza del Destino, czyli Moc Przeznaczenia, ma reputację przeklęte już od czasu swojej premiery w 1862 roku. Została ona bowiem opóźniona aż o 9 miesięcy, gdy sopranistka zapadła na ciężką chorobę. Tak rozpoczęła się seria niefortunnych zdarzeń. Nie wiadomo, dlaczego przez lata teatry miewały przerwy w dostawie prądu podczas przedstawień tego tytułu. Najbardziej dramatyczny wypadek zdarzył się w Metropolitan Opera w 1960 roku. Na scenie podczas występu zmarł baryton Leonard Warren. Śpiewał arię Don Carlosa, która zaczyna się słowami Morir tremenda cosa, czyli umrzeć straszna rzecz, a przed końcem utworu upadł na oczach całej publiczności. Okazało się, że zmarł z powodu krwotoku mózgowego. Morir tremenda cosa, s'intrepito, si prode, e pur morire. Po tym wszystkim, na przykład przesądny Luciano Pavarotti odmawiał śpiewania tej opery. Tenor Franco Corelli natomiast, aby uniknąć pecha przed i po wykonaniu, przeprowadzał kilka rytuałów, które miały zdjąć klątwę. La vita inferno all'infelice, in vano morte desiu. Natomiast całkiem niedawno, bo w 2018 roku w spektaklu w reżyserii Andreasa Homoki w operze w Zurychu w połowie uwertury część scenografii nagle rozpadła się. Po krótkiej konsternacji i chichotach publiczności w dół poszła kurtyna bezpieczeństwa, a na scenę wyszedł reżyser i powiedział, że mimo wszystko nie wierzy w klątwę. Spektakl zaczął się jeszcze raz, tym razem z sukcesem. Jak więc widzicie, z losem nie ma żartów i właśnie co ciekawe, dokładnie o tym jest libretto tej opery. Posłuchajcie historii z przeznaczeniem w roli głównej. Wyobraźcie sobie, że znajdujemy się w rezydencji rodziny Calatrava w hiszpańskiej Sewilli w XVIII wieku. Rozgrywa się tu prawdziwy dramat rodzinny. Tak, już na pewno macie przed oczami telenowelę w kostiumie historycznym i jest w tym trochę racji. Będzie bardzo dramatycznie. Stary markiz Vargas nie zgadza się na związek córki Leonory z Don Alvarem, którego nie akceptuje ze względu na to, że w jego żyłach płynie krew Inków. W końcu Peru zostało podbite przez Hiszpanów, a kultura lokalnej ludności wyparta. Stary Hiszpan traktuje więc półkrwi Indianina mocno z góry. Nie pomaga nawet fakt, że Don Alvaro ma królewskie pochodzenie i szczere zamiary. Leonora postanawia więc uciec z Don Alvarem, o czym oczywiście nie informuje ojca, co go mocno rozsierdza. Ten woła uzbrojonych mężczyzn, aby rozprawili się z Don Alvarem. I tu przeznaczenie wkracza do akcji. Zaczyna się bawić bohaterami. Don Alvaro odrzuca pistolet na znak pokoju, a ten przez przypadek wystrzeliwuje i zabija starego markiza. Siccome gli angeli e vostra figlia il giuro, rea sono io solo, il dubbio che la mia fidesta si tolga alla vita, eccomi per me, io voglio essere. Akt drugi rozgrywa się 1,5 roku później. Znajdujemy się w karczmie w wiosce Hornachuelos. Pojawia się nowa postać, Don Carlos, syn zabitego markiza, który szuka swojej siostry Leonory. Przeznaczenie tym razem objawia się w lokalnej cygance, która wróży mu kiepską przyszłość. Czy taka będzie? Se so il tal pensiero alla guerra, e bella la guerra, e bella la guerra.
Posłuchajcie dalej. Okazuje się, że w nieszczęsną noc pierwszego aktu Leonora uciekła z domu, ale bez Don Alvara i ukrywa się w gospodzie w męskim przebraniu. Dowiaduje się o przybyciu swojego brata Carlosa, który chce pomścić śmierć ojca, zabić mordercę Don Alvara i wspólniczkę, czyli swoją siostrę Leonorę, która splamiła honor rodziny. Słysząc to, Leonora ucieka z karczmy i chce schować się w górskim klasztorze. Ojciec gwardian nie chce jednak jej wpuścić i doradza udanie się do jaskini i obranie żywotu pustelniczki. Dostaje błogosławieństwo, a miejsce jej schronienia zostaje świętym obszarem, do którego nie można się zbliżać. W akcie trzecim znowu przenosimy się w czasie, tym razem o kilka lat do przodu. Don Alvaro myśli, że jego ukochana Leonora nie żyje, wstępuje więc do armii włoskiej, aby walczyć przeciwko Niemcom. Jego losy splecione ponownie zostają z Don Carlosem, bowiem ten przystąpił do tego samego oddziału. Panowie się jednak jeszcze nie rozpoznają. Alvaro ratuje Carlosowi życie w walce i o ironio losu zaprzyjaźniają się. W kolejnej bitwie ranny zostaje Alvaro i myśląc, że umiera, prosi przyjaciela Carlosa, aby ten spalił listy, które przechowuje. in quest'ora giurarmi dovete far pagan mio voto lo giuro. Carlos oczywiście obiecuje, że to zrobi, jednak wiedziony dziwnym przeczuciem postanawia zajrzeć do osobistych rzeczy Alvara i widzi w nich portret swojej siostry Leonory. Tożsamość Alvara zostaje tym samym ujawniona, a żądza zemsty i zabicia mordercy ojca wraca do Carlosa ze zdwojoną siłą. Postanawia wyzwać Don Alvara na pojedynek i przegrywa. Carlos pada przebity szpadą. Tymczasem w obozie żołnierzy trwa zabawa. Don Alvaro pod ciężarem tych wrażeń wstępuje do zakonu franciszkanów. Chyba traci nadzieję na miłość Leonory, skoro nie dość, że przez przypadek zabił jej ojca, to na koncie ma jeszcze zabójstwo jej brata. Czas na ostatni akt, czwarty. Minęło 5 lat, widzimy znowu klasztor, do którego przybywa Don Carlos. Okazuje się jednak, że żyje. Chce koniecznie zobaczyć się z ojcem Rafaelem, bo dowiedział się, że to Don Alvaro w przebraniu. Wciąż chce pomścić śmierć swego ojca. Alvaro jako ojciec Rafael jest wzorem cnót, dlatego odmawia zbrojnej konfrontacji. Carlos jednak prowokuje go tak długo, aż mężczyźni znowu stają do walki. Tymczasem Leonorę wciąż dręczą wspomnienia. Opuszcza więc swoją jaskinię, aby modlić się bezpośrednio do nieba, do Boga o spokój i zapomnienie. Traf chce, że dzieje się to oczywiście nieopodal starcia mężczyzn. Czas na wielki finał. Alvaro ponownie ciężko rani Carlosa, szukają pomocy u pustelnika, czyli Leonory, aby udzieliła rozgrzeszenia przed śmiercią. Siostra więc staje oko w oko z bratem i z kochankiem. Następuje rozpoznanie niczym w greckiej tragedii, wszak kobieta myśli, że panowie nie żyją i vice versa. Carlosowi, mimo że jest w agonii, przypomina się, że miał się zemścić na Leonorze za śmierć ojca. Ostatkiem sił przebija sztyletem serce siostry. Don Alvaro szaleje z rozpaczy. W jednej z wersji
opery nawet rzuca się ze skały i tym samym zabija, a kapryśne przeznaczenie triumfuje. Łączy w końcu bohaterów skazanych od początku na tragiczny finał. Jak widzicie, cała akcja, liczba miejsc, które odwiedzamy z bohaterami, liczba ich przebrań i różnych dziwnych przypadków wydaje się przekraczać granice absurdu. Dlatego też wielu widzów ma duży problem z tą zagmatwaną fabułą. Bohaterowie znajdują się w najróżniejszych miejscach, jednak przeznaczenie doprowadza ich w to samo miejsce z różnych powodów. Dodatkowo mieszanka scen. W klasztorze, wojsku, karczmie, mieszanka miłości, nienawiści, pojedynków i duetów miłosnych jest, można powiedzieć, zarówno słabą, jak i mocną stroną opery. Wzbogaca, ale gmatwa. To wszystko sprawia, że opera wymaga kosztownej oprawy scenicznej oraz 6 wielkich głosów do głównych partii. Trudności w jej wykonaniu są zatem niemałe. Ciekawe, że Verdi nie był praktykującym katolikiem, a zawarł w Forcy jeden ze swoich najpiękniejszych utworów religijnych. To chór pielgrzymów, który przerywa na chwilę żywą akcję w gospodzie w drugim akcie. A także chór mnichów w tym samym akcie. Posłuchajcie. Dziś La Forza uważana jest za jedno z arcydzieł Verdiego, ale nie zawsze tak było. Opera miała ciekawą międzynarodową historię. Włoskie libretto i partytura zostały oparte na hiszpańskiej sztuce Don Álvaro o la Fuerza del Sino autorstwa Ángela Péreza de Saavedry, który notabene był także politykiem, a przez jeden dzień pełnił nawet funkcję premiera Hiszpanii. Po raz pierwszy wystawiono operę w Teatrze Bolszoi w Sankt Petersburgu w 1862 roku, bo o dziwo muzyka Verdiego była bardzo popularna w Rosji. Prapremiera nie była sukcesem mimo dobrej reakcji publiczności. Krytycy rosyjscy nie byli zbyt entuzjastyczni. Well, that was different. I should say so. So many of these songs are long and boring. Yes, they finally managed one short and boring. Does that mean they're getting better or worse? Verdi też nie był do końca zadowolony, postanowił nanieść poprawki i kiedy 7 lat później wystawiono operę w La Scali, La Forza wreszcie odniosła prawdziwy sukces. Io, maledizione, maledizione. Warto zaznaczyć, że Moc otwiera serię oper, które Verdi napisał na zagraniczne zamówienie. Po sukcesach Rigoletta, Trubadura i Balu Maskowego Verdi zakończył tak zwane lata galer, jak sam nazywał okres, w którym wręcz taśmowo pisał operę za operą, przyjmując wszystkie zamówienia teatru. Musicie wiedzieć, że były to czasy, w których chciano wystawiać głównie opery nowo napisane, w mniejszym stopniu opierano się na klasyce. Bravo! Bravo! This is the music we Italians have been waiting for! Bravo, Verdi! Bravo, bravo maestro. Moc przeznaczenia jest 24. operą Verdiego i jedną z 3 jego hiszpańskich oper. Inne to Don Carlo i Il Trovatore. Wkraczają one w nowy rozdział twórczości kompozytora, w heroiczno-historyczny świat wielkiej opery. Tematy muzyczne stają się pełne rozmachu i po raz pierwszy kompozytor wykorzystuje je jako motywy przewodnie w całej operze. La Forza jest doskonałym przykładem wielkiej opery ze wszystkimi verdiowskimi tropami.
barwnymi rolami drugoplanowymi, cyganami, żołnierzami, rodziną królewską, mnichami, porywającymi chórami, duetami, dającymi oczywiście doskonałą całość muzyczną. A jeśli czujecie, że waszym przeznaczeniem jest zobaczenie i posłuchanie tej rzadko grywanej opery, to unikajcie czarnych kotów, nie tłuczcie luster, splujcie 3 razy przez lewe ramię i odwiedźcie Teatr Wielkiej Opery Narodową. Premiera nowej inscenizacji w reżyserii Mariusza Trawińskiego już 13 stycznia. Do zobaczenia.